Witamy Państwa na drugiej części konferencji prasowej. Ze mną trener pierwszego zespołu Legii Warszawa Berg. Zapraszamy do zadawania pytań. Sport.pl. Coach, how difficult for your team will be a game on Sunday after a long and difficult trip to Kazakhstan? That's my first question. And the second one, what about Kuba Kosecki? Is he ready? Is he ready to play on Sunday? I think we should be ready for this Sunday game. Kazakhstan is not our next door neighbor, but it's a good trip. But we were flying straight back after the game. Even though it took a little bit longer time, we were able to eat what we needed. We were able to come back straight, and the players who played have been sleeping today, so that should be good. And of course we were looking to freshen up the team as well and make a few changes, make sure that we can be competitive in Ekstraklasse and in Europa League. Regarding Kosa, he was on the bench yesterday. He got a really bad knock against Jagiellona. His thigh was he needed to get blood out of his muscles and for him to be available. So it was a really bad knock. He was maybe not 100%, but he was on the bench yesterday and was available if we needed. And I think he will be available on Sunday. Tutaj pierwsze pytanie dotyczyło sytuacji przed meczem z Koroną Kielce. Czy zespół jest odpowiednio przygotowany po tej długiej, wyczerpującej podróży do Kazachstanu? Trener stwierdził, że ma nadzieję, że jesteśmy na tą rywalizację gotowi. Plusem było to, że po meczu od razu mogliśmy wracać do domu i rzeczywiście zjedliśmy kolację, natomiast dziś zawodnicy mogli się wyspać. Oczywiście planujemy kilka zmian przed kolejnym spotkaniem z Koroną, żeby rzeczywiście odpowiednio pogodzić tą rywalizację i w lidze, i w rozgrywkach europejskich. Drugie pytanie dotyczyło dyspozycji Kuby Koseckiego, czy może już zagrać w najbliższym meczu z Koroną. Trener potwierdził, że Kuba znajdował się wczoraj na ławce rezerwowych. Rzeczywiście ten jego uraz był dosyć poważnie, bardzo brzydko to wyglądało, ponieważ Kuba również krwawił. Może nie był wczoraj 100% gotowy, ale w razie potrzeby mogliśmy z niego korzystać i na pewno będzie gotowy do rywalizacji w niedzielnym meczu. Prosimy o kolejne pytanie. Łukasz Jedliński, TVN24. Congratulations for winning the game. Thank you. My question won't be exactly about the match. Could you please describe us what exactly happened after the game, and was that situation serious and dangerous for you and your players? I mean, the clashes between Oktober fans and the police there in Kazakhstan. Thank you. After the game, of course, we were happy to win. Tough game, good result, good focus. After the game, we just did our normal things. We had to wait a little bit before we could leave the stadium because of the problem with the Oktober fans and the police. It didn't cause us any harm. We were well protected. There were some police being very busy running around and making sure they had the equipment to stop it, but this was on other side of the stadium than where we were. And we have to wait a little bit, so our flight back was a little bit later, but there was no threats against us as I could see. There were some fans outside our hotel, but they did not look like they were threatening anybody actually. So I think the police handled the situation very well, and but I did understand it was not the best situation. There was a lot of police and a lot of things going on, and I'm sure they're not too happy with the way things were.
Tutaj padło pytanie dotyczące sytuacji już po wczorajszym meczu. Czy było rzeczywiście jakieś poważne zagrożenie ze strony kibiców Aktobe? Padły również gratulacje po wczorajszym zwycięstwie. Trener przyznał, że po spotkaniu drużyna bardzo cieszyła się ze zwycięstwa, z odpowiedniego nastawienia, ze swojego występu. Oczywiście jest to normalne, że po takim meczu drużyna musi trochę poczekać, żeby wrócić autobusem już do hotelu. I my też musieliśmy trochę poczekać. Pod stadionem rzeczywiście kibice Aktobe i policja miejscowa spowodowali pewne zamieszanie, ale byliśmy odpowiednio chronieni i czuliśmy się bezpieczni. Zresztą te wszystkie zamieszki miały miejsce po drugiej stronie stadionu i może przez to zamieszanie lot był trochę opóźniony. Natomiast jeżeli chodzi o sytuację pod hotelem, to trener przyznał, że ciężko mu powiedzieć, bo nie dostrzegł niczego specjalnego. Ci kibice nie zagrozili tak naprawdę nikomu z drużyny. Było bardzo dużo wsparcia policji, ale myślę, że też oni nie byli zadowoleni z takiej atmosfery. Proszę. Victoria Osgance Plus, coach, do you have any information about who will replace Marta Ostrowska? Maybe you have someone particular who you would like to see on this place? Well, I think the club are still looking into what they want to do. I don't think anything is official. I don't think it's right for me to comment either way. In this case, this is something the board will make some decisions on, and when they do, it's easier to talk about it. So for the moment, I think they need to do what they need to do and speak to the people and talk and make the decisions, and then it's easier for us to talk about these things. Tutaj pani zapytała, czy trener posiada informację, kto mógłby zastąpić Martę Ostrowską. Trener przyznał, że klub zastanawia się w tym momencie, jakie kroki podjąć i trener nie czuje się jeszcze gotowy, czy nie czuje się odpowiedzialny za to, żeby tę sprawę komentować. Od tego jest przede wszystkim zarząd i w tym momencie nie będzie wypowiadał się na ten temat. Coach, what about Tinakias? Is he ready to play on Sunday? No, we don't think he will be available. I think it's a little bit too soon for him. No. Tutaj pytanie dotyczyło Inikiego Astiza, czy już może wystąpić w meczu z Koroną. Trener przyznał, że nie sądzi, by Inaki był już gotowy do rywalizacji. Jest trochę za wcześnie dla niego, więc na pewno nie wystąpi. Coach, I spoke to Kuba Rzeźniczak before your flight to Kazakhstan, and he told me that after a few huge winnings ago, your players are very self-confident. They know their value, and how for you as a coach is difficult to keep their heads cold, before every single game, especially against Korona, which started the season very, very bad. It's a good thing that they are confident, and they should be after the way they have been playing. But in football, you can be as confident as you like, but if you don't prepare, if you don't focus, if you don't try to do your best every game, every day, then you will lose your confidence like this, and you will lose matches. So the key for us is to know why we are playing well, to know why we have this confidence, and to make sure that we continue to prepare well, to train well, to do everything right, with the belief that when we do how we want things to be done, then we are a very, very good team, and we can continue to win matches. But in football, it's a new game every week. Sometimes it's a new game twice a week. So we know it's not that many weeks ago that everybody said we couldn't do nothing. So we know what it's like. You don't even have to go a couple of weeks back, and then nobody believed. So it's part of football. We know we are not the best team in the world. We know we are not the worst team in the world. But what we want to do is to develop. We can still improve. We want to be better.
players individually, the team as well, how we play together, how we work together. There are room for improvements, and that is what we are aiming at, and that is what we would like to do. Tutaj pan powiedział, że przed wyprawą do Kazachstanu rozmawiał z Kubą Rzeźniczakiem, który przyznał, że drużyna nabrała pewności siebie i zawodnicy zdają sobie sprawę z własnej wartości. I czy na przykład nie zdarzy się taka sytuacja, że mogliby zlekceważyć przewodnika, jakim jest Korona Kielce, która rozpoczęła obecny sezon źle. Trener przyznał, że bardzo cieszy się, że zawodnicy są pewni siebie i świadomi swojej wartości. Powinni być, biorąc pod uwagę to, co pokazują na boisku. Natomiast zawodnicy powinni koncentrować się na każdym kolejnym spotkaniu, ponieważ jeżeli nie będą tego robić, to tę pewność siebie mogą stracić dosłownie w kilka sekund. Musimy cały czas być pewni, że odpowiednio przygotujemy się do każdego spotkania, że ciężko pracujemy, że jesteśmy w stanie kontynuować tę dobrą passę. Trener przyznał, że uroki futbolu są takie, że w każdym tygodniu rozgrywamy nowy mecz, czasem nawet, jak pokazuje nasza sytuacja, nawet 2. Jest to część całego świata piłki nożnej. My nie jesteśmy tak naprawdę, mówiąc szczerze, ani najlepszą drużyną, ani najgorszą, ale na pewno chcemy się rozwijać, zarówno indywidualnie, jak i zespołowo, bo na pewno jest na to dobra prognoza. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie ma więcej pytań, bardzo dziękuję.